No, cześć, witam serdecznie, tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się po długiej przerwie. Chyba nie kręciłam vlogów w 4 tygodnie. Chyba coś takiego. Widzicie, włosy mi nawet urosły. Tak dzisiaj wyglądam. I tak, z czym do Was przychodzę, a mianowicie z tym, że dużo się u nas działo. Przede wszystkim ze strony Kacpra i jego rozwoju. U mnie też się dużo działo, ale po prostu miałam dużo rzeczy na głowie i nie byłam w stanie nawet robić tych vlogów, bo po prostu nie miałam na to czasu, miałam inne zajęcia i po prostu wiecie. Trzeba rozważyć priorytety, ale nie zapominajcie o tym, że o Was też nie zapomniałam i przyszłam do Was tutaj z fajnymi wieściami, a mianowicie o Kacprze i powiem Wam szczerze, że Kacper zrobił bardzo duże postępy pod względem tego, że z powodu nowych leków, które dostał przed świętami Bożego Narodzenia, od nowego roku zaczął robić mega postępy pod tym względem, że zaczyna mówić powoli, ale co u niego zauważyłam, że powoli zaczyna mówić poprawnie głoski k i g. Także wiecie, on wiecznie z tym miał problem i zastępował te głoski. Przykładowo zamiast g to mówił ty, albo zamiast k mówił dy i zastępował po prostu te głoski innymi, żeby mógł wypowiedzieć dane słowo. A teraz już powoli ta artykulacja jest u niego dużo lepsza, więc staram się z nim ćwiczyć, jeśli mam na to czas i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że z rana najwięcej on chwyta, tak? Przed wyjściem do busa coś tam z nim pośpiewam, jakiś wierszyk, albo coś tam, to po prostu wiecie, nawet te 5 minut danego ćwiczenia daje bardzo duże efekty i dziecko też nie jest przeciążone. I powiem Wam szczerze, ostatnio pani mnie bardzo zaskoczyła u Kacpra w szkole i powiem Wam szczerze, dużą kartkę w jego zeszycie dostałam. Dostaliśmy z Robertem, że Kacper zrobił bardzo duże postępy i co najlepsze jest, że jego stopień koncentracji się wydłużył i jest wytrzymalszy na zajęciach, gdzie bardzo czynnie uczestniczy w tych zajęciach, nawet w zajęciach dodatkowych. Zajęcia dodatkowe, które ma, to jest z pieczenia i powiem Wam szczerze, co chwilę jakieś ostatnio przyniósł pizza bułeczki i bardzo dobre były, chociaż on ich nie jadł, ale przyniósł do domu, żeby nas nimi poczęstować. Co Wam powiem jeszcze, że nawet stopień regulacji przy napadach meltdownu się zmieniły, ponieważ nie trwa to tak bardzo długo jak kiedyś, nie wiem, 2-3 godziny, nieraz pół dnia i tak dalej, chociaż ostatnio miałam taką sytuację, ale po prostu brało go przeziębienie, takie moje zdanie, i to też rzutowało na to, jaki dziecko ma meltdown. Nie wiem, czy u każdego tak jest, ale u Kacpra tak było, że u niego to zrzutowało to, że po prostu nie umiał się szybciej wyregulować, ale jeśli dochodzi nawet i do takiej sytuacji, kiedy nie jest przeziębiony, ta regulacja jest dużo szybsza. On nawet sam znajduje sposób, żeby się sam wyregulować. Ostatnio rzucił mi pomysł, żebym przyniosła mu masażer, taki wiecie, pistolet, tak, co tak robi. To jest taki masażer, gdzie możecie się wszędzie nim masować, no i on sobie chciał nim się pomasować. Ja nie miałam chwilę czasu, dałam mu go do ręki, masował się sam. Rozładował się, musiałam mu dać inny masażer, ale to bardzo mu pomogło. Powiem Wam szczerze, szybko się uspokoił i było totalnie ok.
Bardzo polecam na samoregulację, jeśli nie wiecie. U nas, powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o kołderkę obciążeniową, coś takiego, mamy to w domu, ale w nocy on tego za bardzo nie potrzebuje. On jest przykryty po prostu kołdrą i nie lubi być w nocy za bardzo dociśnięty do spania. Kiedyś było to przeciwieństwo, kiedyś tak lubił, ale teraz po prostu nie lubi. Lubi swobodę ruchu, tak? Nie lubi być za bardzo w tym momencie danym przyciśnięty. No, powiem Wam szczerze tak, wymieniliśmy kołdry każdemu z nas, Kacprowi też, i poduszki. I powiem Wam szczerze, poduszka jest... powiem Wam szczerze, kupowałam poduszki ortopedyczne, wszystko możliwe, bo ja mam problemy też z kręgami szyjnymi i tak dalej, i jeśli chodzi o kark, to kark musi być dobrze położony. Kupowałam poduszki ortopedyczne, wszystko co było, ale powiem Wam szczerze, nic tak dobrego nie było, jak teraz trafiłam na poduszkę z karbonu. No po prostu jest mega. Szyja się wtapia w tą poduszkę, wszystko jest na miejscu, kręgosłup się odpowiednio układa i nie jest ani za twarda, ani za miękka ta poduszka, nie czuję w ogóle tu napięcia i nie wstaję nareszcie z bólem głowy. Już od jakiegoś chyba miesiąca? Nie wiem kiedy to przyszło, po nowym roku? Może prawie miesiąc już mamy te rzeczy. Mogę tak powiedzieć. I tak kołdrę też powymienialiśmy i Kacper też ma taką kołdrę i tą poduszkę. Kołdra jest z bambusa, chyba w 50% bodajże, o ile dobrze pamiętam, albo w iluś tam procentach jest z bambusa. W każdym razie ona dobrze absorbuje ciepło, znaczy się, jak ją zimą używacie, ona Was grzeje i nie wypuszcza tego ciepła. Latem Wam powiem, czy rzeczywiście współgra to z tym, że latem ona chłodzi, ale zimą ona grzeje i ona nie jest wcale gruba. Ona jest cienka i ona jest lekka. Lekka jak piórko. W ogóle bardzo przyjemnie się pod tym śpi, moim zdaniem. I człowiek nie ma takiego czegoś, że czuje się niewyspany. I to nawet dobrze trafiło, że kupiliśmy takie kołdry z pierza, czy jak jest tam w środku inne wypełnienie, to w ogóle się u nas totalnie nie sprawdza. Jakoś tak nie za dobrze się pod tym śpi. W każdym razie zauważam, że pod tą kołdrą Kacper się mniej wykopuje i jest stale przykryty. No i co Wam powiem, jeśli się nawet w tej kołdrze spocilibyście się albo coś takiego, to po prostu ta kołdra wyciska ten pot jakby na zewnątrz i ta kołdra w ogóle nie jest mokra, co najlepsze. Także wiecie. I powiem Wam szczerze, wracając do sytuacji Kacpra, potrafi wypowiadać swoje życzenia, w taki sposób komunikować, że każdy wie, co on chce. Przykładowo, bardzo często jest tak, że było wcześniej tak, że coś się do niego mówiło, on nie za bardzo, nie, że nie rozumiał, tylko po prostu miał taki magiel w głowie, że nie był w stanie przetworzyć tej informacji, żeby to właśnie zrozumieć, co my od niego chcemy, i skończyło się właśnie na rzucaniu się w sklepie na podłogę, krzykach i tego typu sprawach. Ludzie patrzyli, wiecie jak to jest, ci co mają dzieci ze spektrum. I powiem Wam szczerze, dużo się pod tym względem zmieniło. Jeśli idziemy nawet do sklepu, Kacper po pierwsze nie wjeżdża w ludzi wózkiem sklepowym. Jak widzi ludzi, omija ich. Przykładowo mamy coś we wózku, no to coś tam on chce, ale już zapomniał, że to ma, ale my mu przypominamy, patrz, masz to już we wózku, nie? I on to rozumie i po prostu jedzie dalej, nie bierze tej danej drugiej rzeczy, bo już on ma, tak?
Albo przykładowo, jak jesteśmy już przy taśmie sklepowej, przy kasie, to wykłada te rzeczy na taśmę, potem pakuje do wózka, potem stoi z nami, żeby zapakować te rzeczy do reklamówek, tak? No i jest ok. I jeśli jest coś do zaniesienia do góry, nawet niesie to do góry. Żeby było w miarę lekkie, to coś chce od Ciebie nieść. Także bardzo dużo pod tym względem pomaga nam, więc to jest bardzo, bardzo dobre. I co Wam powiem, że Kacper zaczyna rozumieć rzeczy typu posprzątaj po sobie i zanieś swoje naczynia do zmywarki. Powoli zaczyna to robić, a jeśli mu się chce pić, kiedyś został w kuchni i coś tam miałam do zrobienia, on sobie tu jadł, bo było takie jedzenie w miarę, że on umiał sobie sam poradzić z tym, żeby jeść, bo z jedzeniem też się bardzo poprawił, dużo różnych innych potraw jest teraz więcej otwarty na różne inne smaki. I co najlepsze, jak je makaron i tak dalej, jeszcze jest mięso, sos i wszystko i po prostu jest to wymieszane. A kiedyś trzeba było mu wszystko osobno dawać, to pamiętam. Na co się otworzył się na mięso wołowe i od momentu, kiedy zaczął z nami, przykładowo lubimy sobie zjeść steka, no to on widzi, my jemy steki, on też chce tego steka. No i zaczął, tak się wkręcił w mięso wołowe, żeby sobie zjeść i nawet mu to smakuje. Zobaczymy, może z roladą też kiedyś się uda. Na razie póki co takie małe próby. Ulubione mięsa jego to jest już wołowe. Wcześniej był też kurczak, ale kurczak nadal zostaje na pierwszym miejscu, bo jeśli jest kurczak, jakaś przykładowo duszone łódko albo coś takiego, no to on sobie lubi to zjeść. Także wiecie, dość dobrze stoi z jedzeniem i jeśli jest głodny, to sygnalizuje, chce pić to też. No i wracając do tej, wybaczcie, że tak skaczę po tematach, ale musiałam Wam to powiedzieć. Wracając do tej sytuacji, gdzie tu sobie jadł, chciało mu się pić i podszedł do tej maszyny z tyłu i sobie po prostu nalał wodę. Ja mówię, tak patrzę, ja tak słucham, nie, bo mam takie trochę zajęcze ucho, jak się mówisz, słyszę, co jest za ścianą, już tak od dawna, od kiedy się Kacper urodził, mam taki wyczulony słuch, żeby wiedzieć, co tam się dzieje i co on tam robi i tak dalej. No i ja tak patrzę, wchodzę do tej kuchni, mówię, patrzę, co ty robisz? Ja mówię, tak patrzę sobie na no dobra, nalej sobie, nie? Także sama obsługa też powoli idzie dobrze i nawet myśli o tym, że jak zje, dobra, idzie sobie umyć do łazienki ręce. Też fajnie, nie? Mycie sobie te ręce jest ok. Także wiecie, powoli powiem Wam szczerze, że coraz więcej tych postępów. Kołderki i poduszki się bardzo przydały nam i nawet widać to po Kacpra śnie, że lepiej się wysypia, mniej się rzuca, rano wstaje więcej wypoczęty, także wszystko jest jakby na plus. Także wiecie, widzimy się w następnym vlogu. Czekajcie na następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!